Pod każdym z naszych odcinków pojawiają się liczne Wasze komentarze, w których podpowiadacie, jakie psy chcielibyście bliżej poznać w następnych odcinkach. Wiele z nich dotyczy naszych polskich rodzimych ras, z czego bardzo się cieszę, bo mamy czym się pochwalić. Dziś omówimy kolejny z 6 klejnotów w polskiej koronie, bo do odcinków o owczarku podhalańskim i harcie polskim dołączy polski spaniel myśliwski. Zatem zaczynajmy! Zdradzę Wam, że z realizacji tego odcinka mam wyjątkową radość, bo dziś gościmy z wizytą u kogoś naprawdę szczególnego. Może zwróciliście uwagę, że prezentując historię niektórych ras wspominam czasem o tak zwanych aniołach stróżach. Tak jak omawiany już owczarek niemiecki czy lancer, polski spaniel myśliwski również posiada swojego anioła stróża, bez którego pracy, zaangażowania i ogromnej pasji ta rasa mogłaby dzisiaj nie istnieć. A ja po raz pierwszy i prawdopodobnie jedyny w historii tego kanału miałam zaszczyt zaprosić tę wyjątkową osobę do naszego odcinka. W rekordowo dużym gronie o rasie polskich spanieli myśliwskich opowiedzą dzisiaj członkowie Związku Kynologicznego w Polsce. Pan doktor inżynier Andrzej Krzywiński wraz z żoną Krystyną, właściciele hodowli z Szerokiego Boru, odtwórca rasy polski spaniel myśliwski. Hodowcy, sędziowie międzynarodowi wszystkich ras i lekarze weterynarii, państwo Małgorzata Supronowicz i dr Tomasz Borkowski, właściciele hodowli Saska Hanna. Hodowcy, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego i Sokolnicy, pan Ireneusz Wasilewski z żoną, lekarzem weterynarii Agnieszką Pyc-Wasilewską, właściciele hodowli Bazylowa Sfora. Hodowca, pani Dorota Barska-Baranowska, sekretarz klubu i redaktor naczelna Biuletynu Polskiego Spaniela Myśliwskiego, właścicielka hodowli z krainy Bocianich Gniazd. Ale zanim eksperci podzielą się z nami swoją wyjątkową wiedzą i doświadczeniem, zaczniemy jak zwykle od historii. Po raz pierwszy na tym kanale ze spanielem zetknęliśmy się w odcinku o Cavalier King Charles Spanielu. Jednak ten, w odróżnieniu od swojego dalekiego polskiego kuzyna, należy do grupy tzw. spanieli miniaturowych o znaczeniu ozdobnym. Natomiast czworonogi, które widzicie tutaj, zalicza się do grupy płochaczy, czyli typowych psów myśliwskich o bardzo specyficznym zastosowaniu. A ich historii nie da się przedstawić, nie wspominając najpierw krótko o ptasznikach. Zanim wynaleziono broń palną, już w średniowieczu, na terenach południowo-zachodniej Europy, od Hiszpanii przez Francję i Niemcy, aż po Wielką Brytanię, polowano na ptaki oraz drobną zwierzynę przy pomocy psów zwanych ptasznikami. Zazwyczaj były to niewielkie lub średnich rozmiarów czworonogi o długich uszach i gładkim, a nawet jedwabistym włosie z charakterystycznym piórem na ogonie, określane jako zwinne, sprytne i chętnie buszujące w wysokich trawach, zaroślach czy szuwarach. Swoją nazwę ptaszniki zawdzięczają pracy z ptakami drapieżnymi, takimi jak jastrzębie lub sokoły. W ramach tego typu polowań psy ściśle współpracowały z ptakami. A na czym ta współpraca polegała? Sama zasada polowania z ptakami drapieżnymi się nie zmieniła. Poluje pies, poluje ptak, poluje człowiek. Huczny wyjazd z końmi, z psami, z ludźmi do obsługi to były naprawdę łowy. Zresztą do dzisiaj ten termin łowy z ptakami drapieżnymi jest, można powiedzieć, obowiązującym. W zależności od tego, jakiego ptaka używamy do polowania, czy ptaka wysokiego lotu, czyli wszelkie sokołowate i sokoły, w tym momencie lepszy jest pies robiący stójkę, czyli tutaj wyżły przede wszystkim. Jeżeli polujemy z ptakami niskiego lotu, czyli jastrzębiowatymi, to w tym momencie możemy polować z płochaczami. Jak najbardziej może to być polski spaniel myśliwski, który nie robi stójki, nie jest ona wrodzona w jego pracy. Rolą wówczas polskiego spaniela myśliwskiego jest wypłoszenie ptaka i wtedy sokolnik, jeżeli ptak już się uniesie, ptak, na którego polujemy, uniesie się w powietrze, sokolnik wypuszcza jastrzębia, jastrząb wiąże, tak to nazywamy w języku sokolniczym, ptaka i na tym kończymy polowanie. Bardzo ciekawy opis takich czworonogów znajdziemy w Der Vollkommene Deutsche Jäger Hansa Friedricha von Fleminga z 1719 roku, gdzie czytamy: Ptaszniki nie muszą przeszukiwać szerokiego terenu, lecz przekładają krótko przed myśliwym, na 10 lub 20 kroków.
Uczy się ich szukania i wypłaszania, używa na polowaniu, aby harty nie musiały ze zbyt dużej odległości doganiać zająca, sokolnik mógł skutecznie używać swojego ptaka i by myśliwy nie spudłował do dalekiego zająca. Co ciekawe, we Francji ówczesne ptaszniki nazywano czasem espion, czyli szpieg, bo cytując Fleminga, wszystko odkryją i wszystko ujawnią, lub espagnols, a od tego słowa już blisko do słowa épagnol, czyli spaniel. Obok polowań z psami, łowy z ptakami drapieżnymi były ulubioną rozrywką elit średniowiecznej Europy. W XV-wiecznej księdze St. Albans możemy przeczytać na przykład, że dla cesarza najodpowiedniejszy był orzeł, dla króla białozór, a dla księcia i hrabiego sokół wędrowny. Kontynentalne ptaszniki w średniowieczu przybyły do Anglii, a na ich bazie powstały tam liczne typy spanieli, które szybko zdobyły ogromną popularność. Wyłoniły się z nich także m.in. niemieckie płochacze, czyli Wachtelhundy, oraz Münsterlandery czy francuskie Epagnole. W brytyjskim piśmiennictwie psy w typie spanieli pojawiały się już od X wieku. Wzmianki o nich znajdziemy na przykład w spisach praw króla Walii Howella Dobrego, Królu Learze Szekspira lub sławnym dziele Master of Game Edmunda de Langley. Natomiast w polskiej prasie łowieckiej oraz dziełach malarskich psy w typie spanieli zagościły po raz pierwszy dopiero pod koniec XIX wieku. W tamtym czasie przedstawiciele szlachty z zagranicznych podróży i wypraw łowieckich importowali do kraju zarówno szlachetnej krwi konie, jak i liczne psy myśliwskie, takie jak wyżły, setery i gończe, ale czasami także spaniele. Z racji swoich niewielkich gabarytów oraz wrodzonych cech, spaniele pełniły w życiu możnych wiele różnorodnych funkcji. Uczestniczyły w pieszych polowaniach na ptaki i drobną zwierzynę, bobrowały w szuwarach czy aportowały postrzałki. Bobrowanie to jest przeszukiwanie terenów z reguły podmokłych. Są to szuwary, różnego rodzaju trzcinowiska znajdujące się na obrzeżach zbiorników wodnych, stawów, jezior, również rzek. Rolą psa, w tym wypadku płochacza naszego polskiego spaniela myśliwskiego, jest przeszukiwanie dosyć intensywne takich właśnie szuwar zarośli i wypłoszenie ptaka. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim terenie, na jakim podłożu pracuje pies bobrując. Jeżeli jest tam bardzo dużo błota, pies oczywiście będzie ubłocony, czyli brudny, no i przejdzie tym zapachem tak zwanego mułu. Ale tutaj wystarczy następnie po skończonym bobrowaniu wypuścić psa na czyste lustro wody, pies się wykąpie i ten zapach powinien ustąpić. Co więcej, z racji swojego przemiłego usposobienia i uroczego wyglądu, spaniele już wtedy były pożądanymi psami rodzinnymi i do towarzystwa. Jak wspominałam już wielokrotnie w innych odcinkach, dawniej hodowle psów w czystości rasy były rzadkością. Zazwyczaj nadrzędną wartością była użytkowość psa, a nie sztywnie wytyczone wzorce jego wyglądu. Naturalnie dotyczyło to również spanieli, stąd do kojarzeń używano zwykle psów w typie sprowadzanych z zagranicy. Szczególnie często importowano brytyjskie spaniele, w tym springery, cockery, sussexy, field i wymarłe już dziś Norfolk spaniele. Nieco rzadziej przybywały do nas też epagnole francuskie. Choć ówczesne czworonogi różniły się oczywiście od ras znanych nam dzisiaj, to wszystkie łączyło jedno – ich użytkowość. Na czym ona polegała? W XX wieku ten temat został doskonale opisany piórem Augusta Stolzmana w jednym z numerów Łowcy Polskiego. Tam czytamy: psy nie mogły zbytecznie oddalać się od myśliwego, gdyż przeznaczeniem spanieli nie jest bezużyteczne w gąszczach wystawianie ptaków, tylko wypędzenie ich bez stójki. Rozpędzanie zwierzyny poza obrębem strzałów myśliwego nie miałoby celu. Spaniele były znane jako psy bardzo odporne na trudne warunki klimatyczne. Sprawnie pracowały w błotach, chaszczach i szuwarach na rozległych stepach wschodnich, czy też w gęstych lasach. Charakterystyczne brązowo-rude umaszczenie z przesianiem i łatami doskonale wtapiało się w naturalne kolory, dzięki czemu podczas polowań czworonogi mogły pozostać mało widoczne dla zwierzyny. Obrazujący je wizerunek znajdziemy m.in. w książce Maurycego Trybulskiego Psy, rasy, hodowla, tresura i leczenie z 1928 roku,
która dokładnie w taki sposób przedstawia typowego na tamte czasy Springer Spaniela, łudząco podobnego do dzisiejszych polskich spanieli myśliwskich. Na początku XX wieku psy w tym typie licznie hodowano zwłaszcza na wschodnich rubieżach Polski. Rozmiłowana w nich była między innymi księżna Izabela Radziwiłłowa, która w majątku Mańkiewicze na Polesiu hodowała spaniele pod przydomkiem Lwa na bazie cennych springerów i cockerów importowanych z Anglii. Innymi znanymi hodowcami tych czworonogów był polski ród kozieł poklewskich na dalekiej Syberii, Emeryk Nowicki na Kresach, czy też prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki, który mieszkał i polował z całą sforą spanieli. Jednym z jego ulubieńców był podobno czekoladowo-biały Tymek. Tak było aż do wybuchu II wojny światowej, która brutalnie zmieniła wszystko. Po 1945 roku wschodnie ziemie Rzeczpospolitej przeszły w ręce Związku Radzieckiego, a szlacheckie majątki uległy upaństwowieniu. Dotychczasowi mieszkańcy musieli je opuścić, a cały majątek ruchomy, włącznie z psami, został im odebrany. Na szczęście, dzięki zdolnościom doskonałych płochaczy, część czworonogów ostała się tu i ówdzie u myśliwych, dzięki czemu przetrwały lata wojny. Zaś w latach 70. i 80. urocze spaniele stały się przebojem wśród miejskich psów do towarzystwa. Mniej więcej w tym momencie historii pojawia się nasz anioł stróż polskich spanieli, czyli mój dzisiejszy gość, doktor inżynier Andrzej Krzywiński. Ten znany na kilku kontynentach naukowiec, wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk oraz twórca licznych autorskich programów naukowych, to także genialny behawiorysta, leśnik oraz miłośnik i znawca dzikich zwierząt, a od lat 70. także hodowca i pasjonat psów myśliwskich. Dr Andrzej Krzywiński wraz z żoną specjalizowali się w hodowli ras myśliwskich, takich jak jagdteriery, jamniki szorstkowłose i łajki zachodniosyberyjskie. Aż kiedyś, dzięki kontaktom naukowym zza wschodnią granicą, mieli szansę na własne oczy zobaczyć płochacze w typie dawnych, przedwojennych spanieli. Dzięki tym kontaktom przyjechała do Polski pestka, którą dzisiaj można uznać za pramatkę wszystkich polskich spanieli myśliwskich. Mąż poznał na sympozjum w Republice Komi w Jakszy, poznał Rosjanina, który potem skutek tej znajomości zaczął przyjeżdżać do Polski. No i zapraszał nas do siebie, ponieważ mąż zajęty był parkiem, prowadził park dzikich zwierząt i nie bardzo miał czas na takie wypady. Pojechałam do Rosji ja i bardzo mi się spodobała jego spanielka, taka psychicznie bardzo sympatyczna suka. I Wołodia mi zaproponował, że mi takiego szczeniaka spaniela da. To była śliczna suczka, bardzo miła. Nazwaliśmy ją Pestka. No, córka była przeszczęśliwa, bo suczka bardzo miła, szybko ona się tutaj zadomowiła. No i ona chowała się na początku tu w Sulejówku. No a jak się skończył rok szkolny, to córka pojechała do męża, do Kadzidłowa. No, ponieważ takiego psa, jak ona sama nie mógł znaleźć, to znalazł takiego też brązowo-dropiatego Springer Spaniela. Ja znałem historię rasy na terenie Rosji, że on mi tłumaczył, ten Wołodia mi tłumaczył, że psy, które dobre użytkowo, to zostawiono. Między innymi ta suka miała, jako później się wyłoniło, że miała ten szczeniak ma mocno wysklepioną głowę i ja zresztą nawet zrobiłem odlew cementowy i gipsowy, żeby mieć wzór, żebym nie stracił wyglądu, jak one powinny wyglądać, bo w ogóle te spaniele. Samo to, że wiedziałem, że na naszych dawnych terenach zostały psy i jeszcze ślady są jakieś i mi się wydawało, że można wyselekcjonować z tego.
Peska była w pewnym sensie nietypowa, bo właśnie miała taką mocną kufę i to mężowi się bardziej podobało. To mi się właśnie podobało. No i taki charakterystyczny drop, taki dropiaty brązowy i koniec okona biały. I jeszcze bardzo dużo psów miały takie białe plamki na głowie też. Miałem właśnie świadomość i wiedziałem, że przed samą wojną bardzo udanego psa, zbudowanego według założeń takich, jaki mi się podobał, księżna Radziwiłł sprowadziła, nazywał się Rolik, ponieważ ona sprowadziła przed samą wojną tego psa, to on jeszcze sporo krył suk, którą przewozili tam do krycia myśliwi. Także to starano się utrzymać tę budowę. W kształtowaniu rasy znów wzięły udział różne spaniele i rasy w typie spanieli. A proces odtwarzania starej polskiej rasy rozpoczął się na nowo. I znów, tak jak poprzednio, ważna była ich użytkowość. Ale tym razem hodowcy starali się także utrwalić typ eksterierowy. No cechy, no takie troszeczkę, która ta peska posiadała w ogóle. Pilnowała przedmioty, szybko się uczyła, no, mocno zaprzyjaźniona była ze mną, bo mnie znała. Polowanie dawało jej, otwierało jej całkiem, że był moim psem była szybko, jak zobaczyła, że ja poluję. Także to głównie tego, a ponowienie tych psów to by się przydały. No, w ogóle matka peski to polujący pies był. To, no, i myśmy polujące. ją w zasadzie tutaj wzięli dla córki do towarzystwa, ale i matka polowała. Tak? Ona jak najbardziej, jako myśliwski zaraz, pies. Na rowerze jak jej matka jeździła, to jeździła na ramię normalnie, bo ona sobie kojarzyła, że to jest polowanie. Polowanie jest taka przyjemność w ogóle i jak ona będzie mimo niewygody jechała, tak, to zyska. No i taką miała specyficzną swoją mentalność. W domu ja potem miałam jeszcze już dużo później taką swoją sukę, bardzo przyjacielska, bardzo pilnująca się, na przykład jak chodziłam z nią, bardzo dużo chodziłam na spacery, nigdy nie oddalała się tak daleko. Ja mogłam 2 godziny chodzić po lesie, ja ani razu jej nie zawołać. Zawsze była, tak troszkę biegała i zawsze była w zasięgu i bardzo się pilnowała. W przeciwieństwie do jachterierów, które jak poleciał jeden gdzieś tam w lesie, to 3 tygodnie go nie było. Także trzeba było szukać. A te spaniele bardzo sympatyczne, ta akurat jeszcze moja suka bardzo lubiła dzieci, na przykład bardzo taka była, pilnowała dzieci. I pilnowała dzieci. W ogóle była taka bardzo przyjacielska też w domu. No ja z nią nie polowałam oczywiście. Takie drabinki są z zagrody na zagrodę przechodzenia, to też się peska się nauczyła tak szybko. Sama się nauczyła, po drabinkach chodziła. Nie sprawiała kłopotu, a nauczyła się chodzić po drabinie. Pierwsze przymiarki do opisania wzorca rasy miały miejsce w latach 90. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu doktora Krzywińskiego oraz jego żony Krystyny, praca hodowlana dość szybko zaowocowała ustalonymi i utrwalonymi cechami pokrojowo-charakterologicznymi. Świadczy o tym m.in. udział ich psów w eksperymentalnych programach badawczych nad behawiorem w Estonii, Szwecji oraz warszawskiej SGGW, gdzie mogły zakwalifikować się wyłącznie psy o bardzo wyrównanych i wysoce odziedziczalnych cechach. Tu w ramach małej dygresji chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że praca nad rasą to przede wszystkim praca naukowa doświadczonych przyrodników i kynologów, wsparta wieloletnim zapleczem badawczym oraz hodowlanym. Nie wystarczy wziąć 2 psy 2 różnych ras i je skrzyżować. Efekty pracy hodowlanej doktora Krzywińskiego po raz pierwszy przedstawiono szerokiej publiczności podczas 2. Festiwalu Psów Myśliwskich w Spale w 2015 roku.
Zaprezentowano wówczas kilkanaście bardzo wyrównanych w typie psów i suk w różnym wieku. Rok później w tym samym festiwalu wzięło udział już 30 egzemplarzy polskich spanieli myśliwskich, na których dokonano pomiarów zoometrycznych potwierdzonych dokumentacją fotograficzną wyrównanego eksterieru rasy. W tym samym roku Związek Kynologiczny w Polsce podjął przełomową decyzję, że od 1 stycznia 2017 roku dla polskiego spaniela myśliwskiego zostaje otwarta księga wstępna z jednoczesnym dopuszczeniem do udziału w wystawach jako rasa nieuznana. Punktem wyjścia musi być, jakiego psa uważamy za psa rasowego. Pies rasowy według określenia Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za psa rasowego uważamy psa, który spełnia 3 cechy. Jest wyglądem podobny, zbliżony do wzorca, jest z zachowania, czyli behawior ma taki, jak określa wzorzec i stoją za nim 4-5 pokoleń takiej samej rasy przodków. Jeżeli są 4 pokolenia, to jest Polska Księga Rodowodowa, 3 pokolenia już akceptuje Międzynarodowa Federacja Kynologiczna, a dochodzenie do tego poziomu udowodnionych, wiarygodnych przodków prowadzi się księgą wstępną, czyli jeżeli mamy NN, pierwsze pokolenie, którego rodziców nie znamy, to go wpisujemy do księgi wstępnej. On musi mieć przegląd dokonany przez sędziego międzynarodowego, który ma uprawnienia na daną rasę czy grupę ras. I na podstawie tego przeglądu, że pies spełnia warunki, że ma eksterier i charakter zbliżony do rasy, wpisuje mu się, że jest tej rasy i jest NNKW. I dopiero 4. pokolenie jego dostaje PKR, czyli Polską Księgę Rodowodową. I każdy pies, któremu brakuje cokolwiek w 4 pokoleniach, ma księgę wstępną. Księga wstępna jest otwarta dla polskich spanieli, bo my je odtwarzamy. Kiedyś była otwarta dla wszystkich polskich ras. Teraz nie wiem, czy jest dla wszystkich, czy tylko dla niektórych, ale dla ras, które są już stare i mamy dużo i mamy rodowody, to takie księgi są zamknięte i nie można sobie przyjść z dobermanem i powiedzieć, proszę mi go wpisać do księgi wstępnej, bo taka księga jest dla wielu, wielu ras zamknięta. Jeżeli powstaje nowa rasa albo jest rasa odtwarzana, to psy, które należą do tej rasy, cała grupa tych zwierząt, populacja, musi odpowiadać wzorcowi i cechom dokładnie określonym we wzorcu wyglądu i psychiki. I dopiero jak zbuduje się pokolenia, to traktuje się jako rasę uznaną przez Federację Międzynarodową FCI. Może ten pies występować na wystawach międzynarodowych i dostać tytuł międzynarodowego czempiona. A wcześniej, tak jak polski spaniel myśliwski jest uznany przez nasz Związek Narodowy, Związek Kynologiczny w Polsce i u nas może zostać czempionem Polski, nie mając jeszcze pełnego rodowodu 4 pokoleń. Na chwilę obecną rasa polskich spanieli myśliwskich została wstępnie uznana w ramach klasyfikacji FCI z propozycją umieszczenia jej w grupie 8, czyli aporterów, płochaczy i psów dowodnych. Dzięki rosnącej popularności czworonogi coraz częściej znajdują też miłośników poza granicami Polski, a na dzień dzisiejszy są już w 26 krajach świata. Polski spaniel to pies średniej wielkości, o prostokątnej sylwetce i zwartej budowie, umożliwiającej dużą ruchliwość oraz odporność na trudne warunki pracy. Cechują go dość mocny kościec kończyn, zwisające uszy pokryte frędzlami długich włosów, a także pióro na ogonie, brzuchu i z tyłu oraz z boku nóg. Barwa szaty przesianej właty najczęściej jest czekoladowa o różnych odcieniach brązu lub z płowymi podpaleniami. Charakterystyczny jest biały koniec ogona. Pielęgnacja polskiego spaniela nie jest
trudna, ale nie jest też, że on nie wymaga żadnej pielęgnacji. Ja w życiu miałam psy 39 raz. Najbardziej pracochłonny był duży biały pudel, którego trzeba było robić 8 godzin co tydzień, niezależnie czy jeździł na wystawę, czy nie. Także w porównaniu z nim spaniel jest łatwy, ale nie jest to pies malutki, taki jak chihuahua, czy bardzo krótkowłosy, jak harcik włoski, że go się umyje, wytrze ręcznikiem i jest praktycznie gotowy na wystawy. To jest pies średniej wielkości, dosyć ciężki. Największy problem sprawiają uszy. Uszy, które są bogato owłosione, bo różne są owłosienia u niektórych. Niektóre mają te włosy dość rzadkie, niektóre gęste. I uszy, a szczególnie za uszami, one potrafią się kołtunić, więc to jest no raz w miesiącu trzeba te uszy umyć, wyczesać po kąpieli. Ja nigdy nie czeszę psów na brudno, tylko po kąpieli z balsamem. Natomiast te wszystkie pióra na ogonie, na tylnych nogach i na przednich, to są dość rzadkie, łatwe w pielęgnacji. No ale jednak wykąpanie takiego spaniela całego przed wystawą i wysuszenie zajmuje około 2 godzin. Natomiast nic mu się nie przycina mu się włosów na łapach, bo one mają mieć łapcie, nie trzeba go dawać do groomera, samemu można to zrobić, jeżeli człowiek chce, lubi i ma warunki. My mamy specjalną wannę, stolik, natomiast jak ktoś ma tylko brodzik i z tym psem się szarpie, plecy go bolą, bo to jest no, spory pies, ale trzeba się schylać i suszy się go w pokoju, włosy fruwają. No, właściciele psów wiedzą, jak to jest. Zrównoważony i opanowany, a jednocześnie bardzo inteligentny spaniel jest stosunkowo łatwy w szkoleniu. Niemal bezszelestnie przykuca, czołga się i podpełza, gdy zwęszy ptaki, ale zanim wypłoszy je szczekaniem lub skokiem, z respektem czeka na znak od myśliwego. Ale też doskonale nadaje się do innych zajęć poza łowiectwem. Polskie spaniele myśliwskie to psy, które bardzo chętnie współpracują z człowiekiem. Są pod tym względem wyjątkowe i ja wiem, że większość ras można określić jako wyjątkowa, natomiast tutaj właściciele polskich spanieli wiedzą, o czym mówię. Ta wyjątkowość polega na bardzo ścisłym kontakcie z człowiekiem i takiej współpracy mentalnej. Polskie spaniele, które mają bardzo dobrze zrobioną relację z człowiekiem, ze swoim człowiekiem, są w stanie zrobić dla tego człowieka bardzo wiele. Więc w zasadzie wszelkie sporty, wszelkie aktywności są w zasięgu polskiego spaniela myśliwskiego i uprawiane są najróżniejsze. Agility, obedience, one słyną oczywiście z pracy węchowej, uwielbiają pracę węchową, więc nosework, mantrailing, wszystkie te aktywności są dla nich otwarte i te aktywności uprawiają. Moje psy obecnie głównie skupiają się na noseworku. Jest to sport, który daje im ogromną radość i buduje bardzo mocno relacje. Od 2015 roku na Facebooku prowadzony jest fanpage Polskiego Spaniela Myśliwskiego, gdzie rozpoczęliśmy poszukiwania psów z Kadzidłowa. Założyłam go w momencie, kiedy jeszcze rasa nie była zaakceptowana przez Związek Kynologiczny w Polsce i tam rozpoczęłam poszukiwania wszystkich polskich spanieli myśliwskich, które zostały urodzone w Kadzidłowie, celem stworzenia takiej grupy osób, grupy przyjaciół polskiego spaniela. To, że polski spaniel myśliwski został zarejestrowany przez Związek Kynologiczny w Polsce, spowodowało gwałtowny rozkwit rasy i też większą szansę na to, że ludzie zaczęli docierać i jakby mieć świadomość tego, że rasa istnieje. W tym momencie również apeluję do osób, które mają pieski lub miały pieski z Kadzidłowa, o zgłaszanie się do nas celem zarejestrowania również do księgi wstępnej swoich pupili, ponieważ jest taka możliwość. Na pewno pomożemy w rejestracji i serdecznie do tego zachęcamy. Zwiększymy dzięki temu i populację spaniela i będziemy mogli zadbać o wspólny rozwój rasy. Psy te niezmordowanie pracują w trudnym terenie na lądzie i w wodzie, buszując lub bobrując w szuwarach. Potrafią podążać zarówno po ciepłym, jak i zimnym tropie. Jednocześnie bardzo pilnują swojego przewodnika, więc na spacerach nie trzeba martwić się, że nasz pupil ucieknie czy się zgubi. Tropienie, może od tego zaczniemy, jest to podążanie za śladem
które pozostawiło zwierzę. Rolą psa jest właśnie podążenie takim śladem i po prostu takiego zwierza trzeba znaleźć. Rozróżniamy wiele rodzajów tropów. Tutaj opowiem o dwóch rodzajach, czyli o tropie ciepłym i o tropie zimnym. Trop ciepły jest to trop, który zwierzę zostawiło bardzo niedawno. Przyjmuje się gdzieś mniej więcej do około 2-3 godzin po przejściu. Natomiast trop zimny jest to trop, który zwierzę zostawiło 8, 10, 12 lub nawet 24 godziny po przejściu, czyli jest już odrobinę zwietrzały, jak to mówimy w języku łowieckim. Polski spaniel myśliwski ma duże, obwisłe uszy, które pomagają mu w tropieniu. Uszy jak gdyby naganiają zapach wnątrza psa i ten pies ma zdecydowanie predyspozycję do tego, żeby zostać tropowcem. Natomiast nie jest to, tutaj musimy o tym pamiętać, ani posokowiec, ani bloodhound, czyli pies, który jest typowym tropowcem. Jeżeli weźmiemy polskiego spaniela myśliwskiego, to on zdecydowanie lepiej sprawdzi się na tropie ciepłym. Natomiast wcale go to nie dyskwalifikuje do tego, że nie może pracować na tropie zimnym. Termin, którym określamy pozostanie psa pod ręką, czyli niewychodzenie psa spod ręki, oznacza w dużym skrócie to, że pies porusza się od przewodnika w odległości około 30-40 metrów. Jest to bardzo ważne zarówno w łowiectwie, jak i w życiu codziennym, ponieważ ten pies jest cały czas w kontakcie z przewodnikiem, nie oddala się zbyt daleko, zawsze możemy tego psa odwołać, mamy w pewien sposób zawsze nad nim kontrolę. Wymogi żywieniowe nie są jakoś specjalnie trudne. My żywimy nasze psy głównie mięsem wołowym, z dodatkiem suchej karmy. Może to być niepopularne, ale robię tak już 30 parę lat z dobrym skutkiem. Nasze psy są zdrowe, długo żyją. Uważam, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby szczenięta karmić do woli, żeby one mogły się rozwijać. Żadnej dysplazji przez to nie ma. Szczenięta, które mają dostęp do wybiegów i świeżego powietrza i ruchu, nigdy nie są tak zapasione, żeby nie mogły chodzić. Dzielimy psy na żarłoczne i takie, które jedzą tyle, ile chcą i resztę zostawiają. Więc tym nieżarłocznym staramy się dawać tyle, żeby wszystko zjadły lub troszeczkę zostawiły. Natomiast tym żarłocznym, no to w zależności od tego, jak wyglądają, trochę ograniczamy jedzenie, bo nie możemy im dać do woli. Psy są długo żyjące i zdrowe. Do tej pory nie udało nam się, dzięki Bogu, stwierdzić jakiejś charakterystycznej dolegliwości psów tej rasy. Mają dolegliwości takie jak inne psy rasowe, nawet niekoniecznie spaniele, podobnie jak psy nierasowe. Polski spaniel nie powinien być agresywny, choć może być nieco nieufny w stosunku do obcych. Doskonale sprawdzi się nie tylko jako pies myśliwski, ale także jako stróż lub po prostu wdzięczny kompan spacerów. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Jeśli podobał Wam się film, to nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Tropidogradzi. A my widzimy się już niebawem.